Cześć, słuchajcie, jeszcze taki materiał uzupełniający do falownika DEJE i do instalacji off-gridowych. Jeżeli planujecie sobie zakupić taki falownik do instalacji swoich, to jeżeli nie macie podpisanej umowy z zakładem energetycznym, taką informację otrzymałem od serwisu DEJE, to teoretycznie nie możecie go wpiąć, nie możecie go podłączyć do sieci zasilającej. Pytanie dlaczego? No i słuchajcie, odpowiedź jest dosyć prosta, bo ten falownik ma taką jedną funkcję, która się nazywa próbkowanie, czyli on mierzy sobie cały czas napięcia i cały czas mierzy sobie, czy ma możliwość wysyłania, więc co jakiś czas oczywiście wysyła energię sobie do sieci. Tutaj mam akurat łączną sprzedaż, tak jak wam wcześniej pokazywałem, to na początku jeszcze nie miałem magazynu energii. To nie jest jakaś duża sprzedaż. Jeżeli macie licznik energii jednokierunkowy, to nawet tego nikt nie zauważy. Jeżeli macie licznik dwukierunkowy, to w takich godzinach szczytowych, gdy energii dosyć dużo z paneli idzie, dosyć dużo produkujecie, no teraz akurat jest dosyć późna godzina, więc u mnie jest 0. Ale jeżeli na przykład produkujecie dosyć dużo, to w takich powiedzmy okresach, gdzie macie małe zużycie i dosyć dużo prądu, to on tam sobie potrafi po 20 watów wysłać kontrolnie do sieci. Bierze się to z tego, że tutaj w tym ustawieniu, zobaczcie, mimo że mam ustawione tutaj 0 sprzedaż, widzicie, 0 mocy na sprzedaż i wszystkie możliwe odznaczyłem opcje, żeby nie było możliwości sprzedaży, to zostaje taka opcja tutaj. I ta opcja określa, że 20 watów może sobie falownik próbkować możliwość wysyłania do sieci, czyli jest zawsze w gotowości do wysyłania energii i on sobie po prostu musi to od czasu do czasu spróbować, czy może, czy nie może, ale nie będzie wysyłał. To jest tylko takie kilkusekundowe dosłownie, albo nawet sekundowe, więc to nie jest jakaś energia wysyłana, no ale prawnie nie możecie tego zrobić. Takich informacji nie uzyskacie nigdzie. Przynajmniej ja nie uzyskałem takich informacji do tego falownika przy zakupie, więc jeżeli macie typowo off-gridowy system, że nie macie w ogóle zakładu energetycznego podłączonego do swojego budynku, to nie ma problemu, w sensie budynku, bądź odizolowujecie ten falownik w jakikolwiek sposób od sieci zewnętrznej, to też nie ma problemu. Jeżeli chcecie, żeby to działało hybrydowo, czyli żeby była sieć podłączona, tak jak ja chciałem, żeby to działało, jeżeli chcecie, żeby sieć była podłączona i żeby w razie potrzeby, powiedzmy, jeżeli magazyn energii już nie da rady i że panele już nie dają energii, żeby sobie pobierał z sieci, to tak teoretycznie nie możecie zrobić. Jest do tego takie rozwiązanie, tak jak u mnie jest zrobione, zobaczcie, jest ten przełącznik sieć agregat, tak jak wcześniej wam mówiłem. Dojście A to jest falownik, czyli mój DEJE, który jest podłączony pod źródło A. No i on tak naprawdę cały czas jest tutaj wpięty i cały czas z tego falownika idzie energia. Oczywiście, gdy ta energia już się skończy w magazynie energii i czasami jest tak, że raz tak się zdarzyło nawet, że tam gdzieś w nocy, powiedzmy był pochmurny dzień i w nocy się ten magazyn rozładował, co się wtedy dzieje? Wtedy falownik przestaje zasilać sieć domową, no i nie ma prądu. W każdym bądź razie ten przełącznik automatycznie przełącza się na sieć, czyli to działa w ten sposób, że falownik nie jest bezpośrednio wpięty w sieć, a jest wpięty tylko i wyłącznie za pośrednictwem tego przełącznika. Oczywiście, jeżeli chodzi o ponowny start, to jeszcze nie wiem dokładnie jak to zrobić, dowiem się i dam wam taką informację, bo w momencie, gdy on już przestaje oddawać energię, w sensie no, już nie ma ani w panelach, ani w baterii i nie jest podłączony do sieci, wskakuje mu jakiś tam błąd i żeby go z powrotem mieć możliwość, mimo że nawet jeszcze dopowiem, mimo że panele na przykład zaczną produkować, on nie zacznie ładować baterii, bo on jest powiedzmy w fazie jakiegoś tam błędu, utraty energii i to nic, że panele już dają albo mogłyby dawać 2 kW, on nie zacznie ładować baterii, nie zacznie oddawać wam energii do sieci. No i to jest jego taki problem. W każdym razie, czy problem, czy nie, no nie wiem, jeszcze szukam rozwiązania na to. Dzisiaj nawet gdzieś widziałem na forum takie zapytanie, też się podpiąłem pod temat, zobaczymy. Jak będę coś wiedział, to dam wam znać, bo powinien tak naprawdę sam zacząć wzbudzać się dalej. Czy oczywiście on się nie wyłącza, bo bateria jest ustawiona na jakieś 15%, więc on tyle na podtrzymanie siebie samego tam z tej baterii pobiera delikatnie, to jest 100 watów niecałe.
ale gdy słońce wschodzi, to nie zaczyna tej baterii ładować, przynajmniej u mnie nie zaczął. I to jest małe takie zmartwienie, bo powinien to zrobić i powinien z powrotem wznowić puszczanie energii na sieć zasilającą, u mnie w moim przypadku na wyjście load. Jeżeli wiecie coś na ten temat, jak to zrobić, jak to ominąć, jak ten błąd, że tak powiem, ustawić, albo same ustawienia, jak zrobić, żeby z powrotem zaczął wznawiać produkcję energii do sieci, do baterii, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja sobie oczywiście jeszcze dodatkowo to zostawiam, to jest zasilenie tego falownika, ale ono jest cały czas wyłączone. To znaczy, że jeżeli na przykład ten falownik w nocy przestanie oddawać energię i przełączy mi się bezpośrednio przełącznik sieć agregat z powrotem na zasilanie sieci, to w tym układzie, tak jak mówię, falownik wchodzi w fazę jakiegoś błędu. No i tutaj opcja zostaje taka, że ja przed tym, powiedzmy, krytycznym momentem sobie ustawię coś takiego, że czasowo, nie wiem, widzę, że w tej chwili magazyn jest na, powiedzmy, 68%, jest godzina 21, więc powiedzmy, że jeżeli da radę, ale jeżeli byłoby na to, nie wiem, 40%, nie naładowałby się, nie wiem, zima albo cokolwiek, albo pochmurny dzień, jak ostatnio był cały dzień i się ten magazyn nie naładował, trochę duże zużycie w domu, to wtedy sobie wieczorem ustawiam jakiś tam schemat włączenia tego przełącznika sieć agregat na, powiedzmy, tam, nie wiem, 2 w nocy i on mi się włączy. Jest to trochę takie łopatologiczne i trzeba to, takie dosyć uciążliwe nawet bym powiedział, i trzeba to pilnować, tak? Czyli musicie mieć wygląd, nie dzieje się to całkiem automatycznie, bo w momencie, jeżeli bym tego nie ustawił i falownik by się wyłączył, a właściwie nie tyle wyłączył, co wszedł w ten błąd, który uniemożliwia mu naładowanie baterii, wznowienie naładowania baterii, wtedy ktoś tu musi przyjść i ręcznie go zresetować, tak? Czyli odłączyć mu DC tutaj tymi przyciskami, po chwili włączyć znowu i falownik znowu zaczyna pracować normalnie. Ale no nie o to chodzi, tak? Chcemy jakoś to rozwiązać. Słuchajcie, będę szukał rozwiązania, dam wam znać. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, to piszcie. Oczywiście to oddawanie energii sieci to naprawdę niewiele, ale no tak logicznie myśląc, jeżeli, no nie wiem, ktoś przeprowadza jakieś prace u was na sieci, powiedzmy, i jest awaria, jest sieć odłączona, wasz falownik wepchnie nagle gdzieś tam coś tam, no to już się robi niebezpiecznie, tak? Także to nie jest fajna opcja. No ale nie da się tego niestety wyłączyć w żaden sposób. Taką informację otrzymałem od serwisu. Mogę wam pod filmem w opisie wkleić tego maila, którego dostałem od serwisu Deje. Też pokazywałem to na forum tam Deje, także to no tak niestety jest. Słuchajcie, to jeżeli chodzi o samą baterię, jeszcze parę słów. Dzisiaj dosyć dużo baterii obciążenia szło, bo tam cały budynek zużywał ponad 5 kW energii. Więc słuchajcie, bateria dała radę, tam koło 100 A prawie szło, no tam chyba 89 czy 90 A wychodziło z tej baterii bez żadnego problemu. Napięcie nie spadało gwałtownie, nic się z tą baterią nie działo. Jeżeli chcecie zobaczyć filmik, to wrzucę shorta na TikToka mojego. Podlinkuję też w opisie odnośnik do shorta. No i tak to wygląda. Będę starał się jakieś rozwiązanie tego problemu wrzucić tutaj. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie, tam na dole też w opisie będzie link do kawy. Zawsze mnie widziane jakieś wsparcie motywacyjne. W każdym razie dziękuję bardzo za wszystkie kawy. No i tyle. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.